Wszyscy czujemy radość i ekscytację, kiedy znajdziemy w naszym domu coś niespodziewanego. Może to być dawno zapomniana rodzinna pamiątka, albo nawet trochę pieniędzy ukrytych w starym plecaku. Takie odkrycia są naprawdę świetne, ale poczekaj, aż usłyszysz, co niektórzy ludzie znaleźli we własnym ogródku. Od kości dinozaura po złote monety. Oto 15 niesamowitych rzeczy, które odkryto na tyłach domów. Jeśli chcesz zobaczyć najbardziej szaloną rzecz znalezioną w ogródku, to oglądaj do samego końca. Napisz komentarz skarb i zostaw łapkę w górę, a przypnę Ci serduszko. 150 000 przeklętych pieniędzy. W 2011 roku pewien stolarz z Illinois, szukając w ogrodzie warzyw na kolację, znalazł coś, co zdecydowanie przerosło koszt skromnego posiłku. Podczas kopania w swoim ogródku natknął się na torbę z nylonu, w której było aż 150 000 dolarów. Natychmiast zgłosił sprawę na policję, oświadczając, że znalezisko nie należy do niego. Ustalono, że jeśli do końca 2012 roku nie zgłosi się właściciel, pieniądze przejdą na jego własność. Przez jakiś czas nikt się nie pojawił, aż w końcu 87-letnia Dolores Johnson z Naperville wysunęła roszczenia do znalezionych pieniędzy. Kilka miesięcy później, po przejęciu gotówki, kobieta zmarła. Ludzie zaczęli szeptać, że pieniądze są przeklęte. Tym bardziej, że wkrótce potem zmarł też syn pierwotnego znalazcy. Dostał zawału serca. Czy faktycznie to klątwa, czy zwykły zbieg okoliczności? Zaobserwuj mnie na Instagramie xpuffyx i polub zdjęcie, a postaram się odwdzięczyć. Kość dinozaura. To całkiem normalne, że w przydomowym ogródku znajdziesz jakieś drobne żyjątka, ale zupełnie niespodziewane jest odkrycie szczątków starożytnego stwora. Pewna ekipa robotników budowlanych przeżyła prawdziwą sensację podczas kopania basenu dla klienta w Las Vegas. Przypadkowo wydobyli rzadkie kości. Wystarczyło, że wykopali ziemię na głębokość od około 120 do 150 cm, a już natrafili na skamielinę. Początkowo myśleli, że chodzi o duże zwierzę, np. konia, ale kiedy zespół z Centrum Naukowego w Nevadzie przeanalizował znalezisko, niespodzianka była jeszcze większa. Okazało się, że to szczątki dinozaura. Według ekspertów stworzenie to żyło prawdopodobnie od około 6 000 do 14 000 lat temu. Naukowcy przypuszczają, że w warstwach osadowych tego terenu znajdowały się pokłady z epoki lodowcowej, co tłumaczy obecność tak rzadkiej skamieliny. Dla właścicieli działki było to zdecydowanie miłe zaskoczenie. Przyznali, że wcześniej żartowali z robotnikami, że może znajdą w ziemi jakiś rzadki okaz, który pokryje koszty budowy basenu, i faktycznie tak się stało. Tysiącletnie ludzkie szczątki. 14-letni chłopiec z Utah kopał staw na pstrągi w domu ojca w Salt Lake City, kiedy na głębokości około 180 cm natrafił na ludzkie kości. Najpierw myślał, że to kości jakiegoś zwierzęcia, ale gdy odkrył czaszkę, natychmiast wezwał tatę, a ten zgłosił sprawę władzom. Okazało się, że szczątki należały do rdzennych mieszkańców Ameryki i liczyły ponad 1000 lat. Dla chłopca to była prawdziwa przygoda, choć przyznał, że jeszcze długo przed oczami miał wizerunek czaszki za każdym razem, gdy kładł się spać. Milionowy odbojnik do drzwi. To nie do końca znalezisko w ścisłym sensie, ale mimo wszystko niezwykła historia. W pewnym ogrodowym schowku przez wiele lat stało popiersie, które właściciele traktowali po prostu jak odbojnik do drzwi. Mało kto potrafi od razu wycenić dzieło sztuki, zwłaszcza jeśli myśli, że to tylko dekoracyjny przycisk do papieru czy właśnie blokada drzwi. W tym przypadku był to jednak autentyczny wizerunek Sir Johna Gordona, szkockiego lairda i szlachcica. Rzeźba powstała w XVIII wieku, a jej autorem jest ceniony rzeźbiarz Edme Bouchardon. Kiedy pracownik, który przebywał w ogrodzie, zauważył rzeźbę i zgłosił ją odpowiednim organom, okazało się, że jej wartość wynosi ponad $1 000 000. Na szczęście po 300 latach ignorowania, w tym wykorzystywania jako blokady do drzwi, dzieło trafiło do Louvru, gdzie dziś mogą je podziwiać odwiedzający. Cóż, okazuje się, że sztuka może być nie tylko piękna, ale i funkcjonalna. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo zaraz przechodzimy do kolejnej fascynującej historii. Prehistoryczne kości. Od wielorybów sprzed milionów lat przenieśmy się do kolejnego epokowego odkrycia w pewnym ogródku w Michigan.
Władze dowiedziały się o kości dinozaura wystającej z ziemi i kiedy ruszyły na miejsce, zobaczyły ogromne żebro wystające z gleby. Szybko wyjaśniono, że nie chodzi o dinozaura, lecz o mastodonta. Zwierzę z epoki lodowcowej spokrewnione z dzisiejszymi słoniami. Zespół paleontologów przez 4 dni ostrożnie wydobywał szkielet, szacując, że liczy sobie co najmniej 10 000 lat, a być może nawet więcej, do 15 000 lat. Specjaliści twierdzą, że to czysty łód szczęścia, iż natrafiono na takie znalezisko, bo w okolicy może kryć się jeszcze wiele podobnych kości. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Pierścionek z diamentem w marchewce. Natura bywa czasem naprawdę zabawna. 84-letnia Mary Graham z Alberty w 2004 roku zgubiła pierścionek z diamentem podczas pielenia w rodzinnym ogródku. Przez ponad 10 lat nikomu nie powiedziała o utracie biżuterii, bo bała się, że sprawi to rodzinie przykrość. Zastąpiła go tańszą błyskotką i żyła dalej, jakby nic się nie stało. 13 lat później jej synowa wróciła do domu ze zdumieniem na twarzy, trzymając w ręku marchewkę, przez środek której wyrósł pierścionek z diamentem. Warzywo miało nienaturalny kształt, bo obrączka unieruchomiła łodygę. Na szczęście rodzina od razu rozpoznała własność Mary. Kobieta przyznała, że jej zmarły 5 lat wcześniej mąż z pewnością miałby z tego niezły ubaw. 10 milionów dolarów w złotych monetach z Sierra Nevada. Jeśli marzysz, by znaleźć skarb, który sprawi, że natychmiast staniesz się bogaty, to ta opowieść jest dla ciebie. Podczas gdy niektórzy przeczesują cały świat w poszukiwaniu złota, pewna para odnalazła je we własnym ogródku. Regularnie wychodzili oni na spacer ze swoim psem po należącym do nich terenie w okolicy zwanej Krainą Złota. Pewnego dnia zauważyli fragment zardzewiałego pojemnika wystającego z ziemi. Zainteresowani odkopali go i zabrali do domu, nie spodziewając się wiele. Po otwarciu w środku znaleźli krążki pokryte kurzem, które po oczyszczeniu okazały się 20-dolarowymi złotymi monetami. Numizmaty pochodziły z lat 40., 80. i 90. XIX wieku, a były tak dobrze zakonserwowane, że wyglądały jak świeżo wybite. Para wróciła po więcej i łącznie wykopała 8 metalowych puszek zawierających 1427 monet datowanych od 1847 roku do 1894 roku. W obawie przed najazdem poszukiwaczy skarbów małżeństwo zachowało w tajemnicy swoje odkrycie i skontaktowało się jedynie z lokalnym ekspertem numizmatycznym. Po kilku miesiącach monety trafiły na sprzedaż w internecie i do prywatnych kolekcjonerów, a w sumie ich wartość oszacowano na 10 milionów dolarów. Chyba warto było wyjść na zwykły spacer z psem. Arsenał ukrytej broni. Podczas gdy niektórzy trafiają na monety albo dawne skarby, pewna para z West Valley w Phoenix odkryła przy swoim ogrodzeniu torbę pełną broni automatycznej. Zaczęło się niewinnie. Kopali dół pod drzewo, a znaleźli torbę z zardzewiałymi karabinami i pistoletami. Mieli za sobą 4 lata mieszkania w tym domu, wcześniej budynek stał pusty mniej więcej rok, więc prawdopodobnie ktoś zakopał tam broń w owym okresie. Sąsiedzi zareagowali z niepokojem, zastanawiając się, kto i w jakim celu ukrył arsenał. Na miejsce przybyła policja, by ustalić, czy bronie zostały użyte w jakimś przestępstwie. Oglądaj dalej, żeby poznać kolejną ciekawą historię. Cmentarz. Wyobraź sobie, że porządkujesz ogródek i nagle trafiasz na coś mrożącego krew w żyłach. Tak było w przypadku pewnego mężczyzny z Omaha, który tuż po zakupie domu odkrył w ogrodzie nagrobki. Kopał w ziemi i najpierw trafił na wystający kamień, a potem odkrył cały zestaw płyt nagrobnych. Okazało się, że działka liczy sobie ponad 100 lat i kiedyś istniał tam mały cmentarz, później jednak zaniedbany i zasypany ziemią oraz gałęziami. Najstarsza odnaleziona płyta nagrobna pochodziła z 1926 roku. Zaskoczony mężczyzna od razu wezwał władze, by zgłosić znalezisko. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz za chwilę. Zostań z nami, by odkryć kolejne zdumiewające historie. Złote monety. Bywa, że detektor metalu to najlepsza inwestycja w życiu.
W 2021 roku pewien mężczyzna znalazł w swoim ogródku największy w historii zbiór anglosaskich złotych monet. Choć zaczął przygodę z wykrywaczem już ponad 3 dekady wcześniej, to sukces przeszedł jego najśmielsze oczekiwania. Stopniowo od około 1990 roku aż do 2020 roku wydobywał pojedyncze monety. Finalnie odnalazł ich 131. Wśród nich były monety frankijskie z okresu od 580 roku do 630 roku naszej ery, niektóre rzymskie monety, 2 złote zawieszki, sztabka złota oraz kilka elementów biżuterii. W Wielkiej Brytanii prawo stanowi, że takie skarby mogą zostać uznane za własność korony, a następnie trafić do muzeum, które odkupi je od znalazcy. Jednak i tak trudno narzekać na takie odkrycie. Zakopane Ferrari. Jeśli już kupujesz luksusowe auto, raczej się nim szczycisz i dobrze o nie dbasz. Jak więc możliwe, że pewne Ferrari znalazło się pod ziemią? Historia wyglądała tak. Dzieci bawiły się w ziemi przy domu jednego z mieszkańców, kiedy natrafiły na coś dużego i twardego. Zaalarmowały policję, a kiedy zaczęto kopać, okazało się, że to Dino 246 GTS z 1974 roku w całkiem niezłym stanie. Według raportów samochód został zgłoszony jako skradziony w 1974 roku i prawdopodobnie złodzieje zakopali go, licząc, że wrócą po niego później. Jednak szybko wyszło na jaw, że właściciel auta, Rosendo Cruz, próbował dokonać ubezpieczeniowego oszustwa, pozorując kradzież. Złodzieje mieli rozmontować Ferrari na części, ale najwyraźniej zmienili zdanie, po czym zapomnieli, gdzie je zakopali. Po odkryciu samochód został odkupiony przez pewnego biznesmena, który go odrestaurował i zyskał nie tylko luksusowe auto, ale też kawał fascynującej historii. Bomby z czasów II wojny światowej. Na całym świecie wciąż istnieją tereny, które są niedostępne z powodu niewybuchów i min. Problem w tym, że często nie wiadomo, iż coś jest pod ziemią, dopóki nie nastąpi wybuch. Pewnemu małżeństwu z Missouri trafiło się właśnie takie znalezisko. Stary japoński pocisk z czasów II wojny światowej. Początkowo nie mieli pojęcia, co wykopali, więc żona przyniosła to do domu i zaczęła myć z błota, zauważając japońskie napisy. W pewnym momencie, próbując oczyścić pocisk nożem, małżeństwo zdało sobie sprawę, że może to jednak być bomba. Poszperali w internecie, po czym wpadli w panikę i wezwali policję oraz służby federalne. Okazało się, że mimo upływu lat bombie wciąż pozostawał ładunek o potencjalnym promieniu rażenia 500 stóp, czyli około 150 metrów. Gdyby doszło do wybuchu, mogłoby się skończyć tragedią. Na szczęście saperzy bezpiecznie usunęli niewybuch z posesji. Skamielina wieloryba. Na pierwszy rzut oka to zwykły głaz. Prawdopodobnie większość z nas nie rozpoznałaby, co kryje się w środku. Jednak Gary Johnson już jako nastolatek ponad 50 lat temu zauważył, że w dużym kamieniu w ogródku może być coś ciekawego. Z czasem o tym zapomniał, aż do chwili, gdy w okolicy odkryto liczący 1 000 000 lat szkielet kaszalota. Gary zgłosił więc do władz, że on również ma dziwną skałę. Z pomocą stalowych wózków i bloczków udało się przetransportować wielki głaz ważący około 450 kg. W muzeum ustalono, że to szczątki wieloryba fiszbinowego sprzed 17 milionów lat. Mało tego, naukowcy znają tylko 20 tego rodzaju skamielin na świecie. Wciąż żyjące dziś wieloryby fiszbinowe to więc dalecy potomkowie takich właśnie pradawnych stworzeń. Schron przeciwbombowy. W 2015 roku pewien właściciel domu w Arizonie zadziwił wszystkich, gdy ogłosił, że w jego ogródku odnalazł schron z czasów zimnej wojny. Zdobył te informacje od poprzedniego właściciela posesji w Tucson i nie zawiódł się, bo po odkopaniu fragmentu terenu rzeczywiście trafił na niewielki okrągły właz. Schron wybudowano w 1961 roku przez firmę Whittaker Pauls. Metalowy właz zamontowano do góry nogami, przez co drzwi były zardzewiałe i trudno dostępne. Wewnątrz znajdowała się betonowa kopuła z włóknem szklanym, ale nie było w niej żadnych zapasów ani mebli. Nowy właściciel zamierzał ją jednak odrestaurować, by stworzyć tam w pełni funkcjonalne schronienie. Zdjęcie dnia. Przy wszystkich tych zdumiewających historiach warto się zatrzymać przy pewnym zdjęciu, które krąży w sieci. Jeśli jest prawdziwe, to przedstawia prawdopodobnie jedno z najbardziej szalonych odkryć we własnym ogródku. Coś w rodzaju podziemnego schronu czy bunkra.
Być może jest to schron przeciwbombowy, jakie ludzie budują z obawy przed katastrofą czy konfliktami zbrojnymi. Jeśli faktycznie ktoś znalazłby taki bunkier bezpieczeństwa, nie byłoby to aż tak zaskakujące. Wiele osób woli być przygotowanych na różne zagrożenia. W takim miejscu można by przechować jedzenie, wodę, lekarstwa i przetrwać nawet ataki z powietrza. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak długo wystarczą zapasy i czy w porę nadejdzie ratunek. Kula armatnia z czasów wojny domowej. Dzieci zazwyczaj uwielbiają kopać w ziemi z czystej ciekawości. 10-letni chłopiec z Southwell w hrabstwie Nottinghamshire miał jednak wyjątkowe szczęście. W miejscu, gdzie ojciec wyrwał drzewo, odkrył w ziemi zardzewiałą, okrągłą kulę. Nie wiedząc, co to takiego, chłopiec i tata zanieśli znalezisko do lokalnego centrum archeologicznego. Okazało się, że to żeliwna kula armatnia ważąca około 3,5 kg, pochodząca z czasów angielskiej wojny domowej. Wystrzeliwano ją z potężnych dział 4-funtowych. Dla 10-latka była to wspaniała przygoda i lekcja historii. Ponoć był w 7. niebie, gdy zobaczył cały szuflad pełen podobnych kul w muzeum.